13 grudnia to zbiór najbardziej skrajnych historii. Od masakr, zamachów i katastrof, po narodziny morderców i pościgi zakończone śmiercią zamachowca. A obok tego przełomy nauki jak pierwszy helikopter czy pierwszy satelita. Jeden dzień, który ciągle odmienia losy ludzi, państw i całej cywilizacji. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wydarzenia kryminalne. 1943 rok. Masakra w Kalawrucie. W tym roku niemieckie oddziały 117 Dywizji Strzelców Górskich wkroczyły do greckiej miejscowości Kalawruta, przeprowadzając jedną z najbardziej brutalnych akcji odwetowych na ludności cywilnej. Żołnierze zgromadzili mieszkańców, oddzielając mężczyzn i starszych chłopców od kobiet, dzieci oraz osób starszych. Następnie wyprowadzili męską część społeczności na pobliskie wzgórze, gdzie dokonano masowej egzekucji. Według powojennych ustaleń zginęło 693 osoby, a część ofiar nigdy nie została jednoznacznie zidentyfikowana. Równolegle spalono większość miejscowych domów, gospodarstw oraz budynków publicznych, zamieniając miasteczko w pogorzelisko. Ocalałe kobiety i dzieci, przetrzymywane wcześniej w szkolnym budynku, mogły jedynie obserwować unoszący się dym i słyszeć odgłosy strzałów, nie mając żadnej możliwości pomocy swoim bliskim. Zniszczenia były tak rozległe, że odbudowa miejscowości zajęła długie lata, a traumę mieszkańców opisywano później w wielu raportach i wspomnieniach. To wydarzenie stało się jednym z najtragiczniejszych przykładów stosowania zbiorowej odpowiedzialności wobec cywilów w czasie konfliktu. W kolejnych dekadach było analizowane przez historyków, badaczy ludobójstwa oraz specjalistów zajmujących się dokumentowaniem zbrodni wojennych. Do prac wykorzystywano metody antropologii sądowej, analizę szczątków oraz relacje świadków, aby możliwie najdokładniej odtworzyć przebieg tragedii i oddać sprawiedliwość ofiarom. Dziś Kalawruta pozostaje miejscem pamięci oraz jednym z najważniejszych symboli cierpienia greckiej ludności podczas okupacji. 1867 rok. Clerkenwell Explosion. W tym roku w londyńskiej dzielnicy Clerkenwell doszło do jednego z najbardziej wstrząsających aktów przemocy politycznej XIX wieku, znanego jako eksplozja Clerkenwell. Radykalni działacze irlandzkiego ruchu niepodległościowego podjęli próbę uwolnienia uwięzionego towarzysza, planując wysadzić ścianę zakładu karnego. Ładunek wybuchowy został umieszczony w beczce i odpalony w pobliżu więzienia, lecz konstrukcja budynku okazała się zbyt solidna, wobec czego cała siła eksplozji rozeszła się po okolicznych domach mieszkalnych. Skutkiem detonacji była śmierć 12 osób, a około 120 cywilów odniosło ciężkie obrażenia. Ulice wypełniły się gruzem, szkłem i elementami konstrukcji, a okoliczni mieszkańcy wpadli w panikę, nie rozumiejąc, czy atak był pojedynczym wydarzeniem, czy zapowiedzią większego buntu. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w prasie brytyjskiej i europejskiej, określane jako jeden z najpoważniejszych zamachów terrorystycznych XIX wieku. Jego konsekwencją były nie tylko masowe aresztowania i liczne procesy, lecz także zaostrzenie prawa antyterrorystycznego w Wielkiej Brytanii oraz rozwój technik śledczych, w tym badań nad pozostałościami materiałów wybuchowych i metod rekonstrukcji miejsca detonacji. W późniejszych latach eksplozja Clerkenwell była analizowana zarówno przez historyków, jak i specjalistów od bezpieczeństwa, stając się przykładem tego, jak polityczny fanatyzm oraz nieprecyzyjnie zaplanowana akcja mogą doprowadzić do tragedii na ogromną skalę oraz do nieodwracalnych zmian w postrzeganiu zagrożeń terrorystycznych. 1943 rok. Massacre of U-172.
W tym roku, podczas trwania II wojny światowej, doszło do dramatycznego zatopienia niemieckiego okrętu podwodnego U-172, które stało się jednym z bardziej znanych starć na wodach Atlantyku. Jednostka ta, należąca do niemieckiej marynarki wojennej, została namierzona przez amerykańskie siły zbrojne, w tym samoloty patrolowe oraz niszczyciele morskie, które od dłuższego czasu tropiły jej pozycję dzięki przechwytywaniu sygnałów radiowych i analizie tras możliwych przemarszów konwojów. Po intensywnym pościgu doszło do serii bombardowań z powietrza oraz ataków bombami głębinowymi, które doprowadziły do uszkodzenia kadłuba i unieruchomienia okrętu. Po kilku godzinach walki załoga nie miała już możliwości dalszego manewrowania i jednostka poszła na dno oceanu. W wyniku tego starcia śmierć poniosło 13 osób. Natomiast 46 marynarzy zostało podjętych przez jednostki amerykańskie i trafiło do niewoli. Zdarzenie to pokazało, jak ogromną rolę w wojnie podwodnej odgrywała rozwijająca się technika wykrywania okrętów, w tym nowoczesne, jak na tamte czasy, systemy sonarowe oraz analiza akustyczna sygnałów podwodnych, które później stały się podstawą współczesnych metod monitorowania ruchu okrętów zanurzonych. Starcie to było również często przywoływane w kontekście prawa wojennego, ponieważ śmierć marynarzy i sposób prowadzenia ataków wzbudziły w kolejnych latach dyskusje na temat proporcjonalności użycia siły, zasad podejmowania rozbitków oraz traktowania pojmanych członków załóg okrętów podwodnych. W literaturze militarnej wydarzenie to do dziś stanowi przykład brutalnej natury wojny morskiej oraz ogromnych wyzwań technologicznych i taktycznych, jakie niosły ze sobą starcia na wodach Atlantyku. 1966 rok. Katastrofa promu Heraklion. W tym roku miała miejsce jedna z najtragiczniejszych katastrof morskich w historii Grecji, powszechnie znana jako katastrofa promu Heraklion, której dramatyczny finał i konsekwencje były szczególnie widoczne podczas działań ratunkowych prowadzonych właśnie w połowie miesiąca. Prom pasażersko-samochodowy przewożący setki osób oraz pojazdy ciężarowe przewrócił się i zatonął na wzburzonych wodach Morza Egejskiego po przesunięciu się jednego z ładunków, co doprowadziło do utraty stabilności jednostki. Wcześniejsze dni upłynęły na desperackich próbach odnalezienia jakichkolwiek ocalałych, jednak dopiero kolejne etapy akcji prowadzone z udziałem nurków, okrętów wojskowych i rybaków pozwoliły na rozpoczęcie systematycznego wydobywania ciał oraz fragmentów konstrukcji statku. To właśnie wtedy potwierdzono ogrom tragedii, ponieważ liczba ofiar sięgała ponad 217 osób, a dramatyczny charakter akcji ratunkowej ujawnił, jak niewystarczające były ówczesne standardy bezpieczeństwa morskiego, szczególnie w zakresie zabezpieczania ciężkich pojazdów oraz reagowania na silne sztormy. W kolejnych latach katastrofa ta stała się fundamentem szerokich reform w transporcie morskim, wymuszając wprowadzenie obowiązkowych systemów blokad ładunków, nowych zasad projektowania ramp, procedur ewakuacyjnych oraz szczegółowych testów stabilności jednostek pasażerskich. Stała się również przykładem dla późniejszych śledztw dotyczących wypadków morskich, pokazując, jak kluczowa jest analiza mikrośladów z wnętrza wraku, dokumentacja fotograficzna śladów uszkodzeń i rekonstrukcja przebiegu zatonięcia przy użyciu modeli hydrodynamicznych. W historii badań nad katastrofami morskimi Heraklion pozostaje jednym z przełomowych punktów odniesienia, który na zawsze zmienił podejście do bezpieczeństwa żeglugi i technik ratowniczych w regionie Morza Śródziemnego. Urodzenie, śmierć bądź wyroki z 13 grudnia 2007 rok. James Ford Seal. W tym roku zapadł długo oczekiwany wyrok w jednej z najbardziej poruszających spraw związanych ze zbrodniami nienawiści popełnianymi podczas walk o prawa obywatelskie w południowych Stanach Zjednoczonych. James Ford Seal, były członek rasistowskiej organizacji, został skazany za brutalne porwanie oraz zabójstwo dwóch młodych mężczyzn, Henry'ego D. oraz Charlesa Moore'a, których uprowadzono i poddano torturom w latach
60. Przez ponad 4 dekady sprawa pozostawała nierozwiązana, częściowo z powodu milczenia świadków oraz oporu lokalnych struktur, co doprowadziło do jej określania jako jednego z najciemniejszych przykładów bezkarności w historii przestępstw motywowanych nienawiścią rasową. Dopiero nowe podejście do dawnych spraw, naciski społeczne oraz rozwój technik śledczych pozwoliły na ponowne zbadanie dowodów i doprowadzenie oskarżonego przed sąd. Proces ten był przełomowy, ponieważ pokazał, że nawet zbrodnie sprzed wielu dziesięcioleci mogą zostać skutecznie osądzone, jeśli śledczy połączą analizę historycznych dokumentów, rekonstrukcję przebiegu zdarzeń, zeznania świadków oraz wiedzę psychologiczną dotyczącą przestępców działających w grupach ekstremistycznych. Sam wyrok wywołał ogromne emocje w całym kraju i został uznany za zwycięstwo rodzin ofiar, organizacji walczących o prawa obywatelskie oraz wszystkich, którzy przez lata domagali się sprawiedliwości. Sprawa ta stała się również impulsem do ponownego otwierania innych niewyjaśnionych zbrodni z okresu segregacji rasowej, w których śledczy zaczęli wykorzystywać nowe metody analizy dowodów, takie jak identyfikacja materiałów włóknistych, ponowna ocena starych akt, rekonstrukcja topografii terenu oraz analiza profilu psychologicznego sprawców. Dzięki temu przykład Seala do dziś wykorzystywany jest jako model działania w przypadkach historycznych zbrodni, które wymagały odwagi, wytrwałości i nowoczesnego podejścia do ścigania przestępstw nienawiści. 2018 rok. Śmierć sprawcy ataku w Strasburgu. W tym roku doszło do zakończenia intensywnej, wielodniowej obławy prowadzonej przez francuskie służby bezpieczeństwa, której celem był Sheriff Chekat, sprawca brutalnego ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu. Mężczyzna uzbrojony w broń palną oraz nóż zdołał wcześniej zabić kilka osób i ranić kolejne, wywołując falę paniki w jednym z najbardziej symbolicznych miejsc europejskich obchodów świątecznych. Po zamachu natychmiast uruchomiono najwyższy poziom alertu antyterrorystycznego, co doprowadziło do jednej z największych operacji policyjnych w historii miasta. Setki funkcjonariuszy prowadziło działania dzień i noc, przeczesując kolejne dzielnice, analizując nagrania wideo, ścieżki dźwiękowe z kamer miejskich oraz sygnały pozostawione w systemach monitorujących ruch pojazdów i osób. Zastosowano zaawansowane metody analizy tras ucieczki, które łączyły rekonstrukcję przestrzenną z technikami profilowania zachowań typowych dla osób o podobnym modus operandi. Zakończenie obławy, w wyniku której sprawca został zastrzelony przez funkcjonariuszy, stało się kluczowym momentem całej operacji i punktem zwrotnym w europejskiej debacie dotyczącej bezpieczeństwa miejskiego. Wydarzenie to ujawniło, jak istotne są połączenia pomiędzy różnymi systemami nadzoru oraz jak szybko organy ścigania potrafią zidentyfikować prawdopodobne miejsca ukrycia sprawcy, korzystając z analizy zwyczajów ruchowych, wcześniejszych kontaktów, map aktywności i lokalnych powiązań. Sprawa ta stała się również studium wykorzystywanym w szkoleniach dla służb antyterrorystycznych, ponieważ pokazała, jak ważne jest natychmiastowe łączenie danych balistycznych, relacji świadków, śladów ruchu i informacji operacyjnych w jeden spójny obraz działań przestępcy. Do dziś opis tamtych wydarzeń i sposobu prowadzenia pościgu jest traktowany jako jeden z najbardziej zaawansowanych przykładów współczesnego reagowania na ataki o charakterze terrorystycznym w przestrzeni miejskiej. 1934 rok. Aresztowanie Alberta Fisha. W tym roku dochodzi do przełomowego momentu w historii amerykańskiej kryminalistyki, kiedy to funkcjonariusze dochodzeniowi zatrzymują Alberta Fisha, jednego z najbardziej przerażających i niepokojących seryjnych morderców w dziejach XX wieku. Zatrzymanie to jest efektem wielomiesięcznej, niezwykle skrupulatnej pracy śledczych, którzy musieli zmierzyć się z człowiekiem skrajnie przebiegłym, działającym w cieniu, potrafiącym zacierać za sobą ślady zarówno fizyczne,
2023, jak i psychologiczne. Przełom nastąpił dzięki analizie listu wysłanego do rodziny zamordowanej Grace Budd, w którym opisano szczegóły zbrodni w sposób na tyle charakterystyczny, że dokument stał się kluczem do identyfikacji sprawcy. Specjaliści od dokumentoznawstwa badali papier, atrament, charakter pisma i drobne cechy stylistyczne, które wskazały, że nadawca korzystał z materiałów dostępnych w konkretnym domu opieki, co pozwoliło policji zawęzić krąg podejrzanych i ostatecznie dotrzeć do Fisha. Ten moment zatrzymania był nie tylko triumfem działań operacyjnych, lecz także dowodem na to, jak ogromne znaczenie ma łączenie analizy psychologicznej sprawcy z dowodami materialnymi. Fish, człowiek o skrajnie zaburzonej seksualności i potężnych impulsach sadystycznych, stał się jednym z pierwszych przypadków, w których medycyna sądowa, psychologia śledcza i kryminologia połączyły siły na tak szeroką skalę, analizując zarówno ciało ofiary, jak i umysł sprawcy. Jego przesłuchania, wyjaśnienia oraz makabryczne szczegóły, które ujawnił, zapoczątkowały ważne dyskusje dotyczące poczytalności, odpowiedzialności karnej, diagnozy zaburzeń psychicznych i ryzyka powrotu do przestępczości. Sprawa Alberta Fisha do dziś funkcjonuje jako klasyczny przykład ekstremalnego zachowania przestępczego, a jego aresztowanie stało się fundamentem dla późniejszych procedur dotyczących seryjnych zabójców o podłożu seksualnym. Wpływając na rozwój toksykologii sądowej, antropologii kryminalnej oraz metod tworzenia profilu sprawcy w najbardziej brutalnych i nietypowych śledztwach. 1863 rok. W tym roku na świat przychodzi Karl Grossman, człowiek, który wiele dekad później stanie się jednym z najbardziej budzących grozę i odrazę morderców przełomu XIX i XX wieku, znanym później jako rzeźnik z Berlina. Jego narodziny, choć wtedy zupełnie niezauważone, zapoczątkowały historię, która po latach odciśnie trwały ślad w kryminalistyce, prawie karnym oraz badaniach nad psychopatią i seryjnymi zabójcami. Grossman dorastał w środowisku pełnym przemocy i patologii, co już w młodości kształtowało jego agresywne zachowania, a później stopniowo przerodziło się w sadystyczne działania wobec kobiet. Jego makabryczne zbrodnie, odkrywane powoli przez berlińską policję, ujawniły skalę brutalności, z jaką działał, porywał kobiety, wykorzystywał je i zabijał, często ukrywając ślady swoich czynów w sposób tak przemyślany, że przez lata unikał odpowiedzialności karnej. Gdy w końcu został schwytany, śledczy stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Musieli zmierzyć się z człowiekiem, który prowadził podwójne życie, skrupulatnie zacierał wszelkie ślady i działał w jednym oksylium z najgęściej zaludnionych miast Europy. Jego sprawa stała się jednym z pierwszych studiów przypadków, które pokazały, jak ważna w dochodzeniach jest analiza behawioralna sprawcy, rekonstrukcja zdarzeń oparta na mikroskopijnych śladach, a także współpraca pomiędzy policją, medykami sądowymi oraz psychologami. Grossman do dziś bywa przywoływany w literaturze kryminalistycznej jako przykład zabójcy, który potrafił funkcjonować wśród tłumu, a jego zbrodnie były katalizatorem do rozwijania nowych metod prowadzenia śledztw, w tym dokumentowania zwłok, analizowania ran kłutych i ciętych, badań nad śladami krwi oraz prób tworzenia profilu psychologicznego na podstawie zachowań przed i po dokonaniu zabójstw. Choć jego narodziny były początkiem zwyczajnego życia, po latach to właśnie od tej daty zaczęła się jedna z najbardziej mrocznych historii kryminalnych, która na trwałe zmieniła spojrzenie na seryjnych zabójców i ich wykrywanie. Najważniejsze wydarzenia. 1642 rok. W tym właśnie roku Abel Tasman, jeden z najważniejszych odkrywców w dziejach żeglugi, dotarł do nieznanych wcześniej Europejczykom wybrzeży Nowej Ziemi położonej na
dalekim południowym oceanie, którą dziś znamy jako Nową Zelandię. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym w historii światowej kartografii oraz rozwoju wypraw eksploracyjnych XVII wieku, ponieważ Tasman, płynąc na swoich 2 okrętach, jako pierwszy człowiek z Europy zobaczył potężną górzystą linię brzegową południowej wyspy, zapisując jej istnienie w dziennikach pokładowych i nanosząc ją na mapy. Jego obserwacje, choć początkowo niepełne, zapoczątkowały ogromne zainteresowanie tym obszarem globu, tworząc fundamenty pod późniejsze badania geograficzne, morskie szlaki handlowe oraz kolonizację regionu przez europejskie potęgi. Spotkanie z rdzennymi mieszkańcami, Maorysami, miało charakter dramatyczny i gwałtowny, co dodatkowo wpłynęło na sposób, w jaki Europejczycy zaczęli postrzegać ten odległy, tajemniczy ląd. Raporty Tasmana stały się jednym z najcenniejszych dokumentów epoki żeglarskich odkryć, wykorzystywanym przez kolejnych badaczy i kartografów, którzy przez następne dziesięciolecia uzupełniali białe plamy na mapach południowego Pacyfiku. To właśnie od tej chwili rozpoczął się nowy rozdział w eksploracji tej części świata, prowadząc do poważnych zmian w globalnym rozkładzie wpływów, rozwoju imperiów i zrozumienia geografii naszej planety, a dziś uważa się tę datę za kamień milowy w historii odkryć geograficznych. 1907 rok. W tym właśnie roku francuski wynalazca i konstruktor Paul Cornu przeprowadził jedno z najbardziej przełomowych doświadczeń w historii mechaniki lotu. Udaną próbę wzniesienia w powietrze maszyny napędzanej 2 wirnikami, czyli prototypu współczesnego helikoptera zdolnego do pionowego startu i pionowego lądowania. Według szeregu kalendarzy i opracowań historycznych to właśnie tego dnia Cornu uniósł swoją konstrukcję na wysokość około 30 cm, utrzymując ją w powietrzu przez kilka sekund, co stanowiło absolutny przełom technologiczny w okresie, gdy świat dopiero fascynował się rozwojem aeroplanów braci Wright. Jego maszyna, choć prymitywna, niezwykle ciężka i trudna w kontroli, udowodniła, że lot pionowy jest możliwy, co otworzyło drogę do powstania zupełnie nowej gałęzi lotnictwa wirnikowego. Eksperyment Cornu był głośno komentowany przez ówczesnych inżynierów oraz środowiska akademickie, które w tym czasie prowadziły liczne badania nad aerodynamiką, wytrzymałością materiałów oraz właściwościami wirników. Z czasem ten skromny test stał się fundamentem dla późniejszych konstruktorów, takich jak Sikorski czy Breguet, którzy oparli swoje projekty na rewolucyjnej idei pionowego unoszenia maszyny za pomocą przeciwbieżnych rotorów. Dzisiaj fakt ten uznaje się za jeden z kamieni milowych w historii inżynierii lotniczej, ponieważ umożliwił narodziny helikopterów ratowniczych, wojskowych, transportowych i medycznych, zmieniając sposób, w jaki ludzie mogą docierać do trudno dostępnych miejsc, reagować na katastrofy czy prowadzić operacje militarnie precyzyjne. Ten krótki, lecz niezwykle istotny moment zmienił bieg technologicznego rozwoju i jest do dziś symbolem początku ery lotnictwa pionowego. 1962 rok. W tym właśnie roku rozpoczął się zupełnie nowy etap w historii globalnej komunikacji, ponieważ na orbitę wyniesiono satelitę o nazwie Relay 1, pierwszą w pełni funkcjonalną konstrukcję stworzoną z myślą o przesyłaniu sygnałów telewizyjnych, radiowych oraz danych na ogromne odległości, daleko poza możliwości tradycyjnych nadajników naziemnych. W wielu zestawieniach i archiwach podkreśla się, że to właśnie tego dnia satelita został uruchomiony oraz rozpoczął faktyczne działanie, co uznano za rewolucyjny przełom technologiczny, który w krótkim czasie zmienił sposób, w jaki świat przekazuje informacje. Relay 1 był maszyną niezwykle nowoczesną, jak na swoje czasy. Posiadał pokładowe wzmacniacze sygnału, systemy stabilizacji oraz układy testowe pozwalające analizować warunki kosmiczne, takie jak promieniowanie czy zakłócenia magnetyczne.
Dzięki temu eksperymentowi po raz pierwszy możliwe stało się przesyłanie transmisji telewizyjnych między kontynentami bez konieczności korzystania z kabli oceanicznych, a także realizowanie natychmiastowych połączeń radiowych o jakości wcześniej nieosiągalnej. Dla naukowców był to dowód, że orbita okołoziemska może stać się przestrzenią telekomunikacyjną, a dla inżynierów punkt startowy do budowy całych konstelacji satelitów obsługujących komunikację lotniczą, wojskową, cywilną i naukową. Relay 1 zapoczątkował też rozwój technologii retransmisji sygnału wykorzystywanej później w systemach GPS, w telefonii komórkowej, w internecie satelitarnym oraz w przesyłaniu danych meteorologicznych. Moment aktywacji tego satelity uznaje się dziś za jeden z najważniejszych kroków w stronę globalizacji mediów, tworzenia sieci informacyjnych obejmujących cały świat i budowania podstaw pod współczesną gospodarkę cyfrową, która bez telekomunikacji satelitarnej zwyczajnie nie mogłaby istnieć. 1958 rok, lot małpki Gordy w przestrzeń kosmiczną był jednym z absolutnie kluczowych momentów w historii badań nad możliwością wysyłania żywych organizmów poza atmosferę ziemską, ponieważ właśnie wtedy w nocy przeprowadzono odważny eksperyment polegający na umieszczeniu niewielkiej małpki z gatunku Saimiri o imieniu Gordo na pokładzie rakiety typu Jupiter, aby sprawdzić, czy ssak o fizjologii zbliżonej do człowieka jest w stanie przetrwać przeciążenia startowe, nagłą utratę grawitacji, skrajnie niskie temperatury i gwałtowne zmiany ciśnienia. Misja ta miała ogromne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy uzyskano tak precyzyjne dane biomedyczne dotyczące pracy serca, temperatury ciała, reakcji na stres oraz funkcjonowania układu nerwowego w warunkach lotu suborbitalnego, co umożliwiło naukowcom zrozumienie, jak organizm ssaka zachowuje się w przestrzeni kosmicznej. Gordo, choć nie przeżył wodowania kapsuły, dostarczył danych, które później posłużyły do stworzenia systemów podtrzymywania życia i zabezpieczeń w programach Merkury, Gemini oraz Apollo, a samo wydarzenie stało się fundamentem badań nad lotami załogowymi, pokazując, że mimo ogromnych przeciążeń i ekstremalnych warunków biologiczne granice człowieka mogą zostać przesunięte znacznie dalej niż wcześniej zakładano. 1776 rok. Zatrzymanie generała Charlesa Lee przez wojska brytyjskie było jednym z najbardziej symbolicznych i jednocześnie najbardziej zaskakujących momentów w całej wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ generał Lee, jeden z najważniejszych dowódców armii kontynentalnej, uznawany wówczas za kluczową postać wśród oficerów walczących przeciw koronie brytyjskiej, został pojmany w nagłych i chaotycznych okolicznościach podczas pobytu w Zajaździe, gdzie przebywał bez pełnej ochrony, co natychmiast stało się szokiem zarówno dla wojsk, jak i dla politycznych przywódców rewolucji. Samo pojmanie miało ogromny wpływ na dalszy przebieg konfliktu, ponieważ wywołało poważne zawirowania w strukturze dowodzenia, zmusiło armię kontynentalną do reorganizacji planów strategicznych i doprowadziło do nieoczekiwanego awansu młodych oficerów. Jednocześnie wydarzenie to odbiło się szerokim echem w całej amerykańskiej opinii publicznej, podnosząc morale brytyjskich żołnierzy i osłabiając pewność zwycięstwa wśród kolonistów, co miało dalekosiężne skutki polityczne i militarne. Późniejsza wymiana jeńców, do której doszło po wielu miesiącach, otworzyła drogę do dalszych działań armii amerykańskiej, a historia zatrzymania generała Lee do dziś analizowana jest przez historyków jako przykład, jak jedno nagłe wydarzenie może zmienić dynamikę całej wojny i wpłynąć na proces formowania się przyszłego państwa. 1545 rok. Początek obrad Soboru Trydenckiego
zapisał się w historii jako moment otwierający jedno z najważniejszych zgromadzeń w dziejach całego chrześcijaństwa, ponieważ właśnie wtedy rozpoczęto wieloletnie debaty, które miały zdefiniować doktrynę Kościoła katolickiego na kolejne stulecia, odpowiadając na wyzwania reformacji oraz rosnący kryzys autorytetu duchowieństwa. To właśnie podczas pierwszych dni Soboru ustalono strukturę prac, zakres tematów teologicznych i prawnych oraz sposób prowadzenia dyskusji, co wyznaczyło kierunek późniejszych reform obejmujących takie obszary jak praktyki liturgiczne, formacja duchowieństwa, potwierdzenie kanonu biblijnego czy określenie zasad sakramentów. Wydarzenie to miało olbrzymi wpływ na kulturę, politykę, sztukę i prawo w całej Europie, ponieważ decyzje Soboru stały się fundamentem tzw. kontrreformacyjnego odrodzenia, które ukształtowało wygląd kościołów, szkolnictwo jezuickie, metody nauczania, a nawet rozwój muzyki religijnej i architektury sakralnej. Do dziś początek obrad Soboru Trydenckiego uznaje się za jeden z kluczowych momentów w historii religii, który na nowo określił tożsamość Kościoła i wpłynął na duchowy oraz społeczny krajobraz wielu narodów. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli 13 grudnia nie będzie już dla Was normalnym dniem. Pamiętajcie, że codziennie dodaję odcinki odnośnie wydarzeń, które miały miejsce danego dnia, więc jeśli chcesz się dowiedzieć, co działo się wczoraj, to zapraszam serdecznie na wczorajszy odcinek, a dziś zapraszam na jutrzejszy, a teraz do następnego.